No, dzień dobry. Przedzieram się przez ten brzozowy zagajnik, żeby zrobić dzisiaj dla Was film o brzozie. Ale nie o liściach brzozy młodych, bo ten już jest na kanale, tylko skoncentrować się na tym czasie teraz, kiedy możemy pozyskiwać z brzozy co? Korę. O, Katarzyna, nie przewróć się. Korę brzozy, czyli jej taką białą, ochronną warstwę, taką żywą tarczę tego drzewa, która w sobie, zwłaszcza teraz po zimie, kiedy jeszcze liście z tego nie korzystają, tutaj w tej korze i we wiązkach przewodzących również w całym drzewie jest najwięcej tych dobroczynnych związków. Ona tutaj je gromadzi, które chronią ją też taką osłabioną po zimie przed drobnoustrojami, przed grzybami, przed owadami, przed uszkodzeniami też mechanicznymi. Do tego służy ta kora. I to właśnie ta warstwa taka elastyczna, nasycona różnymi związkami czynnymi stanowi fitoterapeutyczny surowiec o niezwykłej sile. Ale zacznijmy od początku. Więc jeżeli kogoś ten temat interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jak już Wam mówiłam, tytularek też jest, proszę bardzo. Jak już Wam mówiłam, właśnie ten okres wczesnej wiosny, czyli marzec i kwiecień, to jest najlepszy czas do tego, żeby zbierać korę brzozy, bo tutaj ruszają soki w drzewie, zanim te liście się w pełni rozwiną. W tkankach przewodzących wzrasta ciśnienie, bo to wszystko z ziemi musi się przedostać do góry. Jak Wam wspominałam, też wszystkie mechanizmy ochronne drzewa się aktywują. Metabolizm przyspiesza, podobnie jak u nas. Po przesileniu wiosennym właśnie to jest ten mechanizm, że z tego czasu odpoczynku, zastoju takiego my przygotowujemy się do nowej wiosny. Tam się przemiany hormonalne w naszym organizmie dzieją. Zrobię Wam o tym taki krótki short też. Albo i nawet film, zobaczymy. W każdym razie u drzewa jest podobnie. I to drzewo przygotowuje się do okresu wegetacyjnego. Też te wszystkie związki, między innymi betulina, czyli ten związek, który należy do triterpenów, a drzewu korze brzozy nadaje taki biały odcień. Betulina i wszystkie jej pochodne, to jest taki cenny związek, na którym szczególnie nam zależy. Taki letni zbiór kory, czy jesienny, nie jest już taki bogaty właśnie we wszystkie dobroczynne związki, jak ten wiosenny. Dlatego wiosną wybierzmy się po korę brzozy. A jak ją zbieramy? No oczywiście zbieramy ją tak, że w sposób odpowiedzialny, najkrócej mówiąc. Nie jest tak, że usuwa się całą warstwę grubą i najlepiej się pień pokaleczy, żeby tylko się dostać do tego. Nie. Surowiec pozyskuje się, widzicie, tu są te cieniutkie, takie odchodzące płatki. Podważa się czasami nożykiem i taki papierek jakby z tego drzewa zedrzeć. Najlepiej też znaleźć sobie jakieś gałęzie, znaleźć sobie jakieś konary, które na przykład spadły, żebyśmy tu widzicie, zobaczcie, my to możemy, to możemy oderwać. To możemy oderwać, i będziemy mieć już surowiec fitoterapeutyczny, który możemy sobie ususzyć i możemy się nim posiłkować. Pełno teraz tego odchodzi. Tu jeszcze lepiej. Widzicie? My to wszystko możemy zebrać. To już jest w ogóle akcja niesamowita. To wszystko pozyskujemy. Jak mówię, można troszeczkę sobie naciąć leciutko i podważyć i zedrzeć, ale nie tak, żeby to drzewo ogołacać nie wiadomo jak bardzo. No właśnie. Czyli to jest a propos tego pozyskiwania. No i ta zewnętrzna warstwa, tak zwana peryderma, ona jest właśnie w tę betulinę bogata. Bo to jest jakby ten podstawowy, interesujący nas, bo bardzo silny związek, triterpen, która w tej korze
którą my potem ususzymy, może stanowić nawet do 30% tej zewnętrznej warstwy, więc bardzo dużo, ale są też inne związki. Jest kwas betulinowy, czyli pochodna, która powstaje poprzez utlenianie betuliny, jest lupeol, jest betulon, no różne takie związki. Obok triterpeny oczywiście, obok triterpenów są też garbniki katechinowe, które mają takie działanie ściągające, więc bardzo dobre. Są flawonoidy, które wiecie mają działanie antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające. Są związki fenolowe, które też są niezwykle ważne i przydatne. Zobaczcie, tej brzozy tutaj jest. Co tam jeszcze jest? Są oczywiście olejki eteryczne, ale to niewielkie ilości takiego olejku eterycznego, które również my możemy wykorzystać. Fitosterole, różne związki. Natomiast właśnie te triterpeny i fenole to jest podstawowa baza, z której my korzystamy w fitoterapii. Jakie ta brzoza ma w związku z tym właściwości? No przede wszystkim coś mnie atakują, mnie tu jakieś konary. Przede wszystkim ta kora wykazuje bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne i to głównie wobec bakterii gram dodatnich, między innymi gronkowca złocistego. Dlatego, że wszystkie triterpeny, one destabilizują błony komórkowe bakterii i zaburzają właśnie ich zaburzają ich działanie, po prostu rozwalają je jakby, tak? No rozwalają, zaburzają integralność tych ścian komórkowych, ograniczają tworzenie biofilmu i tak dalej, i tak dalej. Też garbniki są ważne. Garbniki z kolei zmniejszają przepuszczalność tkanek i wysięg, w związku z czym do kolonizacji tych drobnoustrojów, czy braku raczej, czy ograniczenia kolonizacji drobnoustrojów również się przyczyniają. Pamiętacie, mówiłam Wam, jest taki film, w którym opowiadałam, jak dymem z brzozy, zerknijcie sobie, już nie będę tutaj opowiadać od początku do końca, ale jak mam sygnały, że niektórzy sobie z tym gronkowcem, który jest tutaj w górnych drogach oddechowych, czyli w jamie nosowej, w ustach, tego gronkowca zwalczyli. Gronkowiec, jak wiecie, jest bardzo trudny do zwalczenia, a tutaj się akurat udało. Tylko nie możemy wtedy suchej kory brzozy brać do tego, bo ona, wiadomo, się szybko spali jak papier, ale wtedy bierzemy taki większy, nie musi być już ta sama warstewka, tylko po prostu większy kawałek kory brzozowej. Musi być wilgotny, bo nam nie zależy na tym, żeby ona paliła się żywym ogniem, tylko żeby było dużo dymu. No i wtedy ten dym wdychamy tyle, ile się da, aż się popłaczemy, odpoczywamy, potem drugi raz, trzeci i robimy sobie tak kilka razy z rzędu taką kurację, kilka dni z rzędu, no powinno pomóc. To nie musi być od razu jakieś wielkie ognisko, to można nad talerzykiem gdzieś tam na balkonie czy na tarasie stanąć i też sobie tego powdychać. No nie zaszkodzi, naprawdę nie zaszkodzi, a w medycynie ludowej to jest podawane jako super sposób właśnie na gronkowca, więc warto się tym zainteresować. Ale właśnie przez te triterpeny w połączeniu z garbnikami kora brzozy ma właściwości w północnej Europie, też na Syberii do dzisiaj stosowana jest jako środek na rany, na wszelkiego rodzaju zmiany skórne, ropne również, nadkażenia, na zapalenia mieszków włosowych też, na jakieś zmiany w jamie ustnej. Tam jest przetwarzana i na takie rany to są nawet płaty brzozy przykładane. Właśnie dlatego, żeby to dezynfekujące działanie kory brzozowej wykorzystać. I ona w ten sposób na te wszystkie zmiany związane ze skórą działa. Taki dym brzozowy wykorzystywano też do okadzania pomieszczeń. Znowu wiecie, że przychodziła
jakaś taka wioskowa baba do kogoś, gdzie była choroba albo gdzie nawet ktoś umierał i okadzała. I też Wam mówiłam, że to nie jest tylko kwestia wyganiania złych duchów z pomieszczenia i wyganiania choroby w jakimś metaforycznym sensie, chociaż jeżeli ktoś wierzy w energię, to gdzieś tam to również jest ważne. Natomiast ona doskonale wiedziała, nie znała się na biochemii oczywiście, chemii, wszystkich procesach, ale wiedziała, bo jej babka, bo jej prababka jej to przekazywały, czyli ta tradycja stosowania, wiedziała, że takie okadzanie właśnie pomaga zwalczyć bakterie, wirusy. Wiadomo, że jak jest chory, to tam są bakterie, są wirusy, tak? Te izby nie były kiedyś wielkie, tak jak teraz domy 200-300 metrowe, tylko małe izby, więc one odkażały, po prostu najzwyczajniej odkażały tym dymem te pomieszczenia, żeby przegnać chorobę, czyli po prostu zdezynfekować pomieszczenie. No prawda taka, jaka jest. Prawda taka jest, jaka jest. Właśnie taka prawda jest, no. Katarzyna. No dobrze, ale jest jeszcze coś takiego jak pozyskiwanie dziegciu brzozowego. To jest tak zwana, pozyskuje się go w tak zwanej suchej destylacji, piroliza to się chyba nazywa. I wtedy powstają takie związki, skoncentrowane frakcje fenolowe, które wykorzystuje się w dermatologii, na przykład w leczeniu łuszczycy, w egzemach, w łojotoku, właśnie przeciw bardzo silnie skoncentrowanemu działaniu przeciwbakteryjnemu i keratolitycznemu, czyli takiemu złuszczającemu jakby tą powierzchniową warstwę naskórka. No właśnie. Czyli z jednej strony złuszczają naskórek, pozbywają się starego, a z drugiej strony betulina nie tylko hamuje te procesy zapalne, ale też sprzyja aktywacji, czyli jakby regeneracji skóry i powstawaniu nowego naskórka już zdrowego. Co jeszcze? Ta aktywność przeciwwirusowa i przede wszystkim przeciwnowotworowa też, chyba na rolce zapowiadającej film Wam mówiłam, że w modelach eksperymentalnych zaobserwowano taką zdolność właśnie betuliny do powodowania rozkładu czy rozpadu komórek nowotworowych, ale też komórek niektórych wirusów, więc tutaj na to trzeba też zwrócić uwagę. Kurczę, to są takie góry, doliny. Ja się boję, że jak zrobię krok, to zaraz się przewrócę. No, te triterpeny nie tylko działają przeciwbakteryjnie, bo one też działają hepatoprotekcyjnie w kontekście tego filmu, tych shortów, które robiłam ostatnio o sylimarynie i jej właściwościach hepatoprotekcyjnych. To betulina też ma takie właściwości hepatoprotekcyjne, więc tutaj też możemy z tego korzystać. A w jaki sposób my tę korę możemy przetwarzać? My, kochani, nie tylko możemy suszyć ją, proszkować i potem zażywać, ale my możemy sobie zrobić odwar. Wtedy garbniki, fenole w takim odwarze będą miały działanie przeciwzapalne, będą miały działanie ściągające, taki napar w okresie infekcji jak najbardziej możemy sobie zrobić. Możemy sobie zrobić nalewkę. Wtedy też fenole, ale wtedy te triterpeny w nalewce jak najbardziej będą ekstrahować. Możemy sobie zrobić jakąś taką macerat na przykład, czy na przykład olej kokosowy na ciepło, macerację zrobić w nim tego proszku z betuliny. Czyli rozpuścić olej kokosowy. Dlaczego mówię kokosowy? Bo on w stanie takim stałym, czy trzymany w lodówce, potem nie trzeba już stabilizować ani woskiem pszczelim, ani niczym, jak każdy inny macerat, który jest płynny na bazie innych olejów. Ten będzie od razu stały, więc jeżeli Wy przez 3 dni po 30 minut sobie w temperaturze 70-80 stopni pomacerujecie taki proszek brzozowy właśnie w oleju kokosowym, potem przecedzicie, albo nawet nie musicie przecedzać, tylko zlejecie do jakichś naczyniek i będziecie sobie taką maść trzymali w lodówce, no to ona świetnie Wam też zregeneruje skórę. No, w każdy możliwy sposób, jaki tylko Wam do głowy przyjdzie, my możemy taką korę brzozową przetwarzać. A teraz Wam powiem, jak robili to na Syberii. Kochani, wiecie, że medycyna ludowa opiera się głównie na tej tradycji stosowania, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Ale
Bardzo ciekawą gałęzią tej medycyny ludowej jest właśnie medycyna syberyjska. Moi studenci są zawsze zachwyceni tym tematem, który prowadzę i wiem, że tutaj były 2 też filmy, które zrobiłam na kanale o medycynie syberyjskiej i chcecie więcej, więc więcej będę robiła. Aczkolwiek chciałam Wam tutaj teraz powiedzieć, że właśnie w Jakucji stosowano tę korę brzozy przede wszystkim na rany. Zrywano, lizano, przykładano i tak zmieniano te opatrunki, dopóki przestała taka rana na przykład ropieć i już się zasklepiła. Chyba na Najowie to było takie w Syberii Wschodniej, taka grupa etniczna, tak można tak powiedzieć, chyba tak, która stosowała to doustnie w leczeniu gruźlicy też, ale również robiono z tego maści. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj smarowano tymi maśćmi klatkę piersiową. Co jeszcze? Stosowano takie napary z kory brzozy, żeby wzmocnić jelita. Więc w bardzo dużym zakresie z tej brzozy korzystano. Oczywiście, czego ja nie robię, wiecie o tym, no jakoś tak mnie to powstrzymuje. Stosowano również na wiosnę sok z brzozy, czyli tak zwaną oskołę. Zaraz Wam powiem. No wiecie, kochani, że no ja jakoś nie mam, wiem, że Wy mi tłumaczycie, że to się bierze tylko trochę, że drzewu się nic nie stanie. No ja jakoś się przed tą oskołą bronię. Jakoś mam wrażenie, że tych soków jednak drzewu, zwłaszcza to, że ono potrzebuje jak najwięcej tego, żeby po tej zimie gdzieś się zebrać i pięknie urosnąć. Więc ja nie neguję tego, że Wy ten sok brzozowy pijecie, taki świeży, czy też trochę fermentowany, bo taki też się stosuje. Natomiast ja dużo Wam o tym nie powiem, dlatego że ja tego nie stosuję. Ale to na pewno jest surowiec, który działa wzmacniająco, szczególnie właśnie pito to wiosną, żeby organizm po zimie bardzo wzmocnić. I to też się wiąże z niektórymi rytuałami magicznymi, o których Wam teraz opowiem, bo wiem, że tę magię słowiańską, nie tylko słowiańską, ale taką z medycyny ludowej pochodzącą, że to jest temat, który też Was fascynuje i interesuje. A więc słuchajcie, kochani, magia związana z brzozą jest jakby intuicyjna, dlatego że uważano, że brzoza i jej biały pień, biała kora to jest jakimś symbolem czystości, jakimś symbolem niewinności. Tak? Wszystko to ciemne wiązało się z tym ciemnym światem, z światem podziemi, z jakimś piekłem, można by powiedzieć. A tu była czystość, była dziewiczość. Brzoza była też takim drzewem granicznym między życiem a śmiercią. Drzewem ochronnym, które miało właśnie zabezpieczyć przed dostaniem się różnych ciemnych mocy do domów. W tradycji słowiańskiej, w tradycji właśnie północnej Syberii, czyli ludów ugrofińskich, była w tych rytuałach wiosennych bardzo często stosowana. Wiecie też, że z witek brzozowych czarownice robiły swoje miotły, że tych witek używano też w łaźniach, ale przede wszystkim te miotły czarownic, jak mówi legenda, były związane, czy były tworzone z witek brzozowych. Może dlatego, że to jest jakiś taki symbol przejścia, ale też mi się wydaje, że nie tylko czarownice, ale właśnie te wszystkie szeptuchy, te znachorki, te zielarki, po co one miały te brzozowe witki wokół siebie? Właśnie też, może one wchodziły i taką miotłę po prostu podpalały i to było podwójne znaczenie. Raz, że właśnie ta miotła była symbolem takim czarodziejskim i ta miotła wygoniła złe duchy, ale z drugiej strony doskonale wiedziały, że tu nie o miotłę chodzi, tylko chodzi o brzozę i o to, co ona w sobie niesie. My też do brzozy się przytulamy. Uwielbiamy to robić, więc
No, to jest naprawdę magiczne drzewo. Dochodzimy do tego miejsca, które mi zawsze troszeczkę tutaj podnosi ciśnienie, a Wam pokazywałam już kiedyś na rolce. To tutaj stoi i stoi. Ja nie wiem, dlaczego to jest zrobione, ale jak pierwszy raz tutaj byłam, a było to kiedyś, jak już troszeczkę tak szarawo było w lesie i przyszłam tutaj z dolarem i tak szłam, tędy szłam i nagle podniosłam wzrok i zobaczyłam, moi kochani, to się lekko przestraszyłam, słowo Wam daję. I to tutaj jest i jest. I ta lalka ma takie upiorne te oczy. O jest. Ale nie chcę kończyć takim. To zresztą, a może ja i zrobię teraz to 15 minut spacerku i zobaczycie to też. Żebyście się troszeczkę przestraszyli poranną, niedzielną porą. A my z Dolarkiem już kończymy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Chodź, Dolarku. Chodź. No, ładnie się pożegnaj. Pożegnaj się ładnie. Pożegnaj, super! Dolarek się z Wami żegna, ja też się z Wami żegnam. Słońce Wam przesyłam, dobrą energię Wam przesyłam. Nie chorujcie, pijcie ziółka, a teraz się wybierzcie w marcu po brzozową korę, bo ona naprawdę jest tego warta. Pozdrawiam, ściskam, pa!